Maria Szabłowska, witam Państwa ponownie. Rozmawiamy o Waszych karierach w muzyce poważnej i muzyce rozrywkowej. Ja myślę, że najlepiej to jest rozmawiać na konkretnych przykładach i w takim razie wybiorę sobie dwa. Jeden z tak zwanej powagi, a drugi z rozrywki. Więc z powagi to będzie Jakub Józef Orliński, kontratenor. To też jest fantastyczne, że on jest kontratenorem, bo to jest dosyć nieznany głos. Wiemy, że jest bas, że tenor i tak dalej, ale kontratenor rzadko się zdarza, a jest bardzo takim medialnym głosem, tak mi się wydaje. Oczywiście on jest po studiach, więc wszystko wie o muzyce poważnej na pewno, o rozrywce to nie wiem, ale jest też bardzo dobrym przykładem człowieka, który umie się znaleźć w tej sieci, umownie nazywając cały internet i to wszystko, co dzieje się w świecie promowania muzyki poważnej i rozrywkowej. Jest też przykładem, że ta powaga i rozrywka coraz bardziej się ze sobą łączą. W Polsce z tym jest trochę gorzej, muszę powiedzieć, bo na świecie to już dawno się działo. Ja jeździłam przez wiele lat na targi Midem do Cannes, które rokrocznie tam się w styczniu odbywały i tam po prostu te koncerty w wielkiej tej sali, gdzie festiwal filmowy się odbywa, te koncerty muzyczne były oblegane, nieważne czy śpiewała akurat Celine Dion, czy grał Stefan Grappelli z Yehudi Menuhinem, no to po prostu jeden z najpiękniejszych koncertów, jakie w życiu widziałam i słyszałam. To było coś wspaniałego. I właśnie o taką fuzję rozrywki z powagą ja bym apelowała, ale coś takiego robi właśnie pan Orliński, bo on właściwie nie wiem, czy w ogóle coś rozrywkowego zaśpiewał, ale bym go prosiła, żeby zaśpiewał, bo byłby fantastyczny. Ale on się czuje w tym show biznesie, jakby naprawdę był w nim od urodzenia. No jest przystojnym, wysokim mężczyzną, pięknie mówi, ma wielką znajomość tej literatury, muzyki poważnej, ma dużą swobodę, ma umiejętność mówienia do kamery, prawda? Jest no, naprawdę wspaniałym przykładem młodego człowieka, ma paszport polityki, nawiasem mówiąc, młodego człowieka, po którym się naprawdę wiele spodziewamy. I nie ma też on takiej konkurencji w dziedzinie artystów muzyki poważnej, jak mają ci młodzi, którzy startują w rozrywce. Wydaje mi się, że wystarczy tylko go obserwować i jeszcze zobaczymy, jaki mu pomysł wpadnie do głowy i co dalej będzie się z nim działo. I nawet jak mu jakiś konkurent się pojawi nagle, to myślę, że on sobie poradzi. Naprawdę obserwuję z wielką uwagą i z ogromną sympatią jego karierę. A teraz przejdźmy do świata rozrywki, który jest dżunglą, który potrafi wylansować gwiazdę, ale potrafi złamać ludziom karierę na samym początku, tak że już nigdy się nie podniosą, który jest o wiele bardziej sztuczny niż ta dziedzina muzyki poważnej. To znaczy o wiele więcej można w rozrywce oszukać, omamić widza, słuchacza, przedstawić mu zupełnie nieprawdziwą osobę, wydmuszkę gwiazdy i słuchacz się może nie zorientować na samym początku, a nie jeden do końca się nie orientuje, z czym mamy do czynienia, bo jest tak wiele możliwości w tej chwili technicznych. Kiedyś nie było ich. Wychodził człowiek i musiał zaśpiewać i śpiewał czysto albo nieczysto. Jak nieczysto, to panu już dziękujemy. A teraz naprawdę są zupełnie inne czasy. Ta pomoc techniczna dla wokalisty rozrywkowego, no nie chcę tu się wgłębiać w szczegóły, ale no naprawdę jest ogromna, więc się łatwo oszukać. No i też jest
ogromna konkurencja na rynku rozrywkowym, ogromna i co rok większa, bo co rok czy co parę lat rodzą się jakieś gwiazdy, a te gwiazdy, które już są na przykład 20 lat na scenie, a niektóre są 40 lat, prawda? Albo nawet i więcej i cały czas mają jakąś swoją publiczność, cały czas grają, śpiewają, wydają płyty, więc konkurencja jest zupełnie niesamowita i ten start jest trudny, bardzo, ale zdarzają się takie przypadki, że na samym początku, kiedy ten ktoś przychodzi na jakieś eliminacje do czegoś tam i to jury, które tam siedzi, no zupełnie zamiera z osłupienia. I ja właśnie taką historię przeżyłam, to było nie wiem ile lat temu, na pewno więcej niż 10 już. Byłam w jury do koncertu debiutów kolejnego festiwalu opolskiego. To było naprawdę fantastyczne, że ten konkurs odbywał się w jednym ze studiów Polskiego Radia i ci wszyscy, którzy przyszli na te eliminacje, musieli przed nami stanąć i zaśpiewać. Nie tak, że przysłali nam na przykład na CD swoją nagraną piosenkę, bo to jest to, o czym mówiłam wcześniej, że na CD można przysłać wszystko i jury może to wybrać, a potem przychodzi klientka już w Opolu na próby i się okazuje, że no nie za bardzo z tym głosem i z tym słuchem też nie za bardzo. Więc to było fantastyczne, że myśmy ich i też widzieliśmy ich od razu, a wygląd w rozrywce też ma szalone znaczenie, że myśmy ich i widzieli i słyszeli. I tam się pojawiła dziewczyna Daria Zawiałow. Pojawiła się tam Daria Zawiałow. Nie pamiętam, kto był w jury, całego składu jury, nie pamiętam, ale pamiętam, że był ze mną mój kolega z redakcji Paweł Sztąpkę i był Marcin Pospieszalski, no znakomity muzyk. I Marcin też takie wielkie oczy zrobił. Ojej. I myśmy po prostu naprawdę usłyszawszy wtedy Darię, pomyśleli sobie, no, że dawno nam się nie trafiła taka dziewczyna, bo ona głos, słuch wiadomo fantastyczny, ale ona też już wiedziała, co ze sobą zrobić, śpiewając tę piosenkę, jak ją interpretować i jak sprawić, żeby tym bardziej ten tekst i ta muzyka, bo ona no też nie śpiewa disco polo, za przeproszeniem, tylko zawsze ten repertuar dobrze dobiera. Wtedy jeszcze jej nie znaliśmy, ale zaśpiewała naprawdę fantastycznie i myśmy od razu wiedzieli, ja nie wiem, czy myśmy kiedykolwiek Darii to powiedzieli, ale w każdym razie ona zrobiła na nas ogromne wrażenie. Oczywiście zakwalifikowała się do tego koncertu debiutów. Już w sumie nie pamiętam, czy ona ten koncert wygrała, czy może tylko została zauważona, ale została tak zauważona, że wiadomo było, że od tego momentu ruszy jej kariera. Ona nie tylko teraz wydaje wspaniałe płyty, sama sobie pisze piosenki, ale ona ma też coś, czego życzę wszystkim ludziom, którzy startują w rozrywce. Znaczy ona nie ma w ogóle takiej, nie chcę powiedzieć pogardy, ale takiego lekceważenia dla tego dorobku polskiej piosenki sprzed lat, nie wiem, 10, 20, 50, 100. Ona nie ma w ogóle czegoś takiego. Dla niej to potrafi być inspiracją i ona bardzo się chce dowiedzieć, kto był przed nią w tej rozrywce. I też ją zapamiętałam, ona śpiewała w Bydgoszczy, w sali Opera Nowa, w jednym z kolejnych wydań festiwalu Andrzeja Zauchy, jaki tam się odbywał i mam nadzieję, że jeszcze będzie się odbywał. Śpiewała piosenkę Andrzeja Zauchy i też fantastycznie zaśpiewała. Ona, po prostu ludzie wstali tam wtedy w tej Bydgoszczy. Ja prowadziłam ten koncert, więc kiedy ona zeszła ze sceny, to mówię do niej, Daria, no po prostu no jestem naprawdę tak wzruszona tym, co ty zrobiłaś. A ona mówi, no ale jaka to była piosenka. Ja nie wiedziałam, że takie były piosenki.
Więc to dedykuję tym wszystkim młodym, którzy zaczynają karierę, że oczywiście piszcie własne jak najbardziej, ale inspirujcie się tym, co było przedtem. Dlatego, że dorobek polskiej piosenki jest naprawdę imponujący. Nie mamy się czego wstydzić przed, nie wiem, takimi narodami jak Francja, czy Wielka Brytania, czy Włochy. Naprawdę dorobek naszej piosenki, począwszy od międzywojnia, kiedy tam Tuwim, Hemmer pisali teksty, a wspaniali wielcy kompozytorzy komponowali światowe przeboje. No nie wiem, jedyny przebój polskiej piosenki rozrywkowej, jaki jest znany na świecie, to jest tango Milonga Jerzego Petersburskiego, który grają na całym świecie do dziś dnia, więc już wtedy się to zaczęło. To taka moja rada dla wszystkich, którzy chcą w rozrywce zaistnieć, że naprawdę warto się inspirować nie tylko tamtymi piosenkami, ale tamtą historią, tym, co przedtem było. To też was buduje, że startujecie nie jako na jakimś polu pustym, gdzie przedtem nic nie było, tylko jeśli chcecie zaistnieć, jeśli chcecie, żebym na przykład zagrała ja wasze piosenki, albo w ogóle, żeby grały je radia czy telewizje, to musicie też mieć świadomość, że stoicie na twardym, fantastycznym podłożu tego, co było przed wami. I na przykład właśnie jeszcze wracam na zakończenie do Darii Zawiałow. Ona sobie wzięła też na warsztat i jakby dała drugie życie piosence Wojciecha Młynarskiego Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Ona po prostu to tak fantastycznie zaśpiewała, z takim wyczuciem tego tekstu i tej melodii, że no, pokochałam ją po raz drugi. Jeszcze mówiąc o piosence Wojciecha Młynarskiego, Jeszcze w zielone gramy, koniecznie muszę dodać, że to jest kompozycja Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Jak mówimy o tradycjach polskiej piosenki, o tych, które powinny budować młodych ludzi startujących w dziedzinie rozrywki, no to Jerzy Duduś Matuszkiewicz to jest jeden z gigantów kompozytorskich, też wspaniały jazzman. On budował polski jazz po wojnie, że tak powiem, muzycznie budował. Bardzo, bardzo ważne nazwisko. A teraz jakie kroki powinien przedsięwziąć młody człowiek w dziedzinie muzyki rozrywkowej, ale i poważnej chyba też, żeby zaistnieć w mediach? No więc tak, powinien po pierwsze coś nagrać, bo bez tego ani rusz. Jak już ma nagranie, to też zanim cokolwiek dalej uczyni, to bym może radziła, żeby to pokazać komuś, do kogo macie zaufanie w waszej dziedzinie. Żeby on tego posłuchał, żeby może poradził coś, żeby to zakwalifikował na tak, a żeby może powiedział, nie no, nagraj coś jeszcze innego, bo ta ścieżka docierania do mediów typu radio, czy typu na przykład, bo gdzie może zaistnieć taki ktoś, no w jakiejś stacji radiowej albo w stacji telewizyjnej, w śniadaniowym programie, u nas w Polskim Radiu w muzycznych programach nie ma może tak wiele. No i oczywiście z takim nagraniem można by pójść do jakiegoś talent show, ale oni od razu tam powiedzą, że w prawie wszystkich tych programach, że oni nie chcą tej piosenki twojej nowej, tylko że zaśpiewaj, nie wiem, Sen o Warszawie albo coś, co wszyscy znają, bo takie tam reguły obowiązują. Więc może lepiej próbować pójść po prostu do jakiegoś radia muzycznego, magazynu muzycznego i telewizji śniadaniowej, gdzie też są możliwości w niektórych z tych telewizji zaśpiewania, pokazania tej piosenki, co też jest bardzo ważne. No i jak to zrobić? No teraz wszystko jest w internecie, wszyscy są znani, wszyscy są dostępni, więc jak do mnie docierają te nowe nagrania, mogę powiedzieć. No, ja pracuję w Polskim Radiu i mam taki adres, jak wszyscy pracownicy Polskiego Radia, i tam do mnie docierają bardzo często właśnie nowe nagrania nieznanych artystów, młodych, nowych artystów. No i ja ich słucham.
I co powoduje, że ja wybieram na przykład kogoś, a kogoś innego nie wybieram, no to już tylko właściwie mój gust i moje przeświadczenie o tym, co jest dobre, a co nie jest dobre. I to jest właściwie straszne, że ja o tym decyduję i profil mojego programu, prawda? No bo to też jest bardzo ważne. Ale przecież tych stacji jest bardzo, bardzo dużo i wiadomo, że jak ktoś jest jakimś zaprzysięgłym rockmanem, no to wysyła te swoje pieśni do stacji rockowych, a jak ktoś jest artystą disco polo, no to też czasami wysyła do mnie, ale wysyłają do tych stacji disco polo i tam mają tę swoją, nie wiem, swoje gniazdo, te piosenki powstające. Więc wiem, że to jest trudne i wiem, że to jest żmudne i zniechęcające, bo to trzeba chyba powielokroć to wysyłać. Dobrą drogą moim zdaniem jest koncert debiutów w Opolu. To jest trudne, to jest bardzo trudne przy takiej produkcji muzycznej i takiej łatwości wyprodukowania, przepraszam za to słowo wyprodukowania, ale tak się mówi i właściwie nie ma lepszego, bo właśnie bardzo wiele nowych piosenek powstaje jakby z taśmy. Właśnie one są wyprodukowane, są bez ducha, bez pomysłu, są takie kunktatorskie, bo się zbierają ludzie i myślą, jakby tu zrobić taki chwytliwy numer. Co to trzeba tu włożyć? Jaki tekst niefrasobliwy, jaką muzykę? No i potem wychodzi taki chwytliwy numer. A chciałam powiedzieć, że wcale nie jest tak w historii polskiej muzyki, że tylko takie chwytliwe, niefrasobliwe, o niczym utwory robią karierę. Na szczęście. Więc warto się starać. I tego wam życzę.